Szanowni Państwo, w weekend majowy odbyły się tylko 2 mecze Polskiej Football Ligi, ale tradycyjnie wybraliśmy kilka sytuacji do omówienia. Zapraszamy do ich obejrzenia. Na początek sytuacja z Krakowa. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten złapał lecącą piłkę, a następnie, gdy już był w jej posiadaniu, wyskoczył z boiska w kierunku pola punktowego. Gdy zawodnik był w locie, piłka wypadła z jego rąk. Miało miejsce fumble i wtoczyła się do pola punktowego. Następnie piłka dotknęła linii bocznej w polu punktowym i stała się martwa. W sytuacjach, gdy piłka wychodzi poza boisko przez pole punktowe, często pojawiają się wątpliwości, czy miał miejsce touchback czy safety. W takich przypadkach kluczowe jest ustalenie, która drużyna odpowiada za to, że piłka znalazła się w polu punktowym. W tej sytuacji impet, który wprowadził piłkę do endzone, pochodził z fumbla zawodnika ataku, a zatem to drużyna ofensywy wprowadziła piłkę do pola punktowego. Co za tym idzie, zgodnie z przepisem 8.6.1 miał miejsce touchback, ponieważ piłka opuściła boisko przez endzone, a odpowiedzialność za wprowadzenie piłki do tego pola była po stronie drużyny atakującej to pole punktowe. Warto także podkreślić, że w momencie, gdy piłka dotknęła linii bocznej, to akcja się zakończyła i nie miało już żadnego znaczenia, czy zawodnik ataku zdołał tę piłkę odzyskać, ani gdzie ewentualne odzyskanie miało miejsce. Rezultat akcji został ustalony w momencie, gdy piłka opuściła boisko. Chcielibyśmy także omówić 2 sytuacje związane z faulem DPI, czyli Defensive Pass Interference, i wyjaśnić różnice w ocenie obu tych sytuacji. W obu akcjach zawodnicy obrony nie grali piłki i nawiązali wczesny kontakt z zawodnikami ataku. Mimo tego flaga pojawiła się tylko w pierwszej sytuacji. Wynika to z faktu, że sam kontakt pomiędzy zawodnikami, nawet jeśli jest wczesny, nie oznacza automatycznie, że ma miejsce faul. Abyśmy mogli mówić o DPI, wczesny kontakt musi jednocześnie stanowić rzeczywiste ograniczenie i utrudnienie możliwości złapania podania. Samo dotknięcie przeciwnika to jeszcze za mało. W pierwszej z analizowanych sytuacji i kontakt, i realne utrudnienie nastąpiły wyraźnie zanim piłka nadleciała do zawodników. W tej akcji możemy mówić o rzeczywistym ograniczeniu możliwości złapania podania i flaga była słuszna. W drugiej akcji obrońca także nawiązał wczesny kontakt z zawodnikiem ataku. Niemniej jednak samo odepchnięcie i związane z tym ograniczenie przeciwnika miały miejsce już po tym, jak piłka upadła na ziemię. W tym przypadku nie było zatem przewinienia. W tym odcinku to wszystkie sytuacje. Dziękujemy za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.